Coraz więcej ludzi czuje dzisiaj przebodźcowanie, napięcie, utratę, słuchajcie, nawet kontaktu ze sobą. I teraz pytanie jest, jak sobie z tym poradzić? Co można zrobić dla siebie? Mamy dzisiaj technologię, medycynę rozwiniętą, a czujemy się coraz gorzej. A co jeśli technologia zamiast nas odcinać od natury, od dobrego samopoczucia, od tego wellness, mogłaby pomóc nam wrócić do własnego ciała i emocji? Czy muzyka na przykład generowana przez AI, Artificial Intelligence, może regulować na przykład układ nerwowy, pomagać w podejmowaniu decyzji, prowadzić do głębszego kontaktu ze sobą? Pytanie na dzisiaj. Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski z takim wstępem na kanale. Witam Was na kanale Barwy Zdrowia i dzisiaj mam następnego rozmówcę, przeciekawego. I w tej naszej rozmowie zanurzymy się w świat muzyki somatycznej. Już nawet nie relaksacyjnej, tylko somatycznej, pracy z ciałem, z świadomym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Moim gościem i waszym gościem jest Tomek Nguen Viet, artysta, edukator, twórca autorskiego systemu regulacji somatycznej, soma ciało, psychika oczywiście. I Tomek łączy muzykę AI, emocje, doświadczenie wewnętrzne w proces wspierający człowieka w odzyskiwanie kontaktu ze sobą. Jak dzisiaj bardzo chciałbym z Tomkiem porozmawiać. W ogóle cześć Tomaszu. Witaj Januszu, witajcie wszyscy, którzy nas oglądacie. I właśnie chcę z nim porozmawiać, bo nie ukrywam, nie będę tutaj powiedzmy udawał. No muzykę relaksacyjną znam świetnie, sam korzystam bardzo często, ale po raz pierwszy spotkałem się z terminem muzyka somatyczna. Ja w swoich książkach, nie wiem czy tutaj akurat mam gdzieś tam pod ręką, między innymi chyba mam pierwszy tom biomagnetyzmu, piszę również o dźwiękoterapii, o dźwiękach, jak oddziałują na nasze ciała na poziomie komórkowym. I tu spotykam się właśnie z Tomkiem, jeszcze raz powtarzam, Tomasz Nguen, który zajmuje się muzyką somatyczną, komponuje. Mam dzisiaj dla Was dwie niespodzianki w ogóle, to żeśmy z Tomkiem uzgodnili, mam jego zgodę, ale o tych surprise'ach to już będzie za chwilkę. Tomku, zacznijmy od pierwszego pytania. Czym właściwie jest dla Ciebie muzyka somatyczna i czym się różni od zwykłej muzyki tak zwanej relaksacyjnej? Tak, więc muzyka somatyczna w moim wykonaniu, lustro twojego stanu obecnego. Ona nie ma cię tylko uspokoić, załagodzić, przykryć to, co pod powierzchnią, tylko ma ci pomóc spotkać się ze sobą. Jest takim drogowskazem prowadzącym w głąb siebie i tam nieraz są różne akcenty, które mogą być również niewygodne, ale one są tak podane, tak otulone muzyką, że tak powiem, że ciało przyjmuje to jako ulgę, paradoksalnie. Paradoksalnie dzieje się tutaj coś bardzo ciekawego. Efekt, który zacząłem obserwować u wielu ludzi, u siebie, najpierw też sprawdzając to, testując, że nawet słysząc te trudne rzeczy, można poczuć ulgę i uwolnienie napięcia poprzez somatyczne reakcje ciała, wzruszenie, ciarki, nieraz drżenie, które przynosi po prostu uwolnienie napięcia w mięśniach, które można poczuć natychmiast, kiedy się dotrze do tych węzłów, do tych słupów. I to jest muzyka właśnie somatyczna w moim wykonaniu, bo też są różne na pewno wersje, a ja to nazywam muzyką somatyczną, ponieważ no, jest to najbliższe temu efektowi, nad którym pracuję. Powiem tak, kochani, bo Tomek dał mi świetny prezent w ogóle, bo jak żeśmy się spotkali, zaczęli uzgadniać tę rozmowę, która się odbywa dzisiaj, to Tomek zaproponował, że mi nie tylko wyśle kilka swoich utworów, które zamieszczone są na YouTubie, ale również skomponuje dla mnie indywidualnie pewien utwór. Ale żeby go skomponować, to najpierw miałem odpowiedzieć na kilka bardzo
bardzo konkretnych pytań. I tak prawdę mówiąc, no to było dla mnie takie, musiałem się ostro zastanowić nad odpowiedziami do tych pytań. Nie wiem, jak ty odbierałeś tę odpowiedź moją, porównując na przykład z odpowiedziami innych ludzi, czy ona była szczegółowa, czy też nie, ale no, przeżyłem pewne zaskoczenie, że to były bardzo takie szczegółowe pytania, jakby w pewnym sensie wymuszające na mnie, o ile chciałem coś fajnego dowiedzieć się i otrzymać od ciebie, to zmusiło mnie to do pewnego myślenia, zastanowienia się nad sobą samym, tak prawdę mówiąc. I dopiero później otrzymałem tą muzykę. No właśnie, to będzie pewna niespodzianka, ale to za chwileczkę. Tak. Więc mówisz o... I teraz jaki był, słuchajcie, mój odbiór? Taka uwaga, bo niektórzy, czasami się ktoś tam zdarza, że ja się za bardzo wtrącam, nie pozwalam mówić, to nie jest wywiad. Nie, to nie jest wywiad, to jest rozmowa, gdzie przekazujemy, wymieniamy się jakimiś treściami. I powiem wam tak, że po odsłuchaniu tego utworu, bardzo osobistego, tak to bardzo odczułem, osobistego, no coś zagrało we mnie w duszy, że był moment, że pojawiły mi się łzy w oczach dosłownie, a więc nie umiem powiedzieć, co nastąpiło tutaj, co to takiego było, natomiast to nastąpiło. Mówię o moich odczuciach, a więc było takie głębokie wewnętrzne przeżycie. I teraz, kochani, żeby wam, no zademonstruję to, wysłuchajcie. Tomek, mam twoją zgodę oczywiście, tak? Oczywiście. Ciężkie kroki w ciszy nocy, matki cieni domu próg. Nosisz świat na własnych barkach, choćby ogień w piersiach rósł. 21 słowo w księdze, wielki pęd i nagła stań. Czemu krew zamarza w biegu? Czemu w pół unosi się dłoń? To nie niemoc, to nie słabość, to twojego rodu straż, która mówi wrzuć ten pancerz, nim kolejny krok swój dasz. Puszczam zdradę, co na karku siadła zimnym, ostrym szkłem. Tych, co pili z moich dłoni, dziś zostawiam za moim tłem. Otwieram klatkę, zdejmuję kamień, niech popłynie czysty żal. Córko moja, w jasnym świetle niosę twój uśmiech jutra dal. Nie muszę dźwigać wszystkich istnień, by udowodnić daru moc. Rozpuszczam lód, rozrywam więzy, z którymi walczę w każdą noc. Zapisane mądrością strony, tysiące oczu chłonących twój głos. Lecz najważniejsza jest ta pusta karta, na której sam zapiszesz los. Choć bliskość mierzy dziś 400,
słuchałem tego znowu i znowu miałem niesamowite odczucia. Po prostu ta muzyka wchodzi we mnie niesamowicie. Oddziałuje, nie wiem jak to zrobiłeś, Tomku, ale bo chcę wam powiedzieć, kochani, że i słowa były ułożone. Mam te słowa, poprosiłem Tomka o to, żeby mi przysłał słowa, żeby mógł śledzić to. To tak dostosowane były do mojej sytuacji, że to jest dla mnie no, artyzm, naprawdę artyzm. Nie umiem tego powiedzieć, w jaki sposób Tomek to robi. No, jest specjalistą w swojej dziedzinie i sprawa załatwiona. I posłuchajcie, taką muzykę Tomek może skomponować praktycznie dla każdego. Oczywiście jest to usługa, jest to działanie na ciało, ale również na psychikę. I popatrz, Tomku, w związku z tym, bardzo Ci dziękuję w ogóle za ten dar, bo to jest wielki dar. Będę go używał, to jest tak współgra ze mną, że od razu uruchamia się całe ciało w takim, ja tu nie pokazywałem, ale czułem to w takim tańcu intuicyjnym dosłownie. Ta muzyka po prostu tak ją się odbiera. Ale słuchaj, no właśnie w swojej pracy łączysz ciało, emocje, tą sztuczną inteligencję i tą muzykę somatyczną. I jak wygląda w takim razie ten proces dialogu człowieka, homo sapiens, człowiek rozumny, chociaż żartuję sobie, tak odlatuję troszkę. Oglądałeś na pewno, wielu z was oglądało sądy na uliczne, gdzie zadaje się pytanie, czy chciałby pan mieć w rodzinie człowieka kuzyna homo sapiens? Och, w żadnym wypadku i tak dalej. No, odmurzenie społeczeństwa następuje, ale to jest taki żart. Więc jak wygląda proces dialogu człowieka, homo sapiens, człowieka rozumnego, nie zawsze, z AI, ze sztuczną inteligencją? Jak to się odbywa? To może ja nakreślę, skąd się to wzięło. Dobrze, tak, Więc, wygląda. tak. Ten proces tworzenia muzyki ma głębsze i wcześniejsze tło tego, co zacząłem odkrywać pracując ze sztuczną inteligencją, że tak naprawdę rozmawiam sam ze sobą. Jest to forma komunikacji z lustrem, w której zacząłem odkrywać, że w pewnym sensie mogę wiele w sobie nowego odkryć, jeżeli dobrze zdam sobie sprawę, czym tak naprawdę ta sztuczna inteligencja jest. I ja nie traktuję AI jako takiego zwykłego robota do automatyzacji tylko, bo to wiadomo, może pomóc. Nie jest też dla mnie jakimś guru czy świadomością. Po prostu jest algorytmem bardzo zaawansowanym i jest przede wszystkim modelem językowym, czyli całą sferą kultury, cywilizacji, tego, co jesteśmy w stanie zawrzeć w języku i czym język jest. Czyli w pewnym sensie rozmawiam z jakąś pozaczasową wersją świadomości siebie, tak, która działa po prostu na statystyce. I to trzeba mieć pełną świadomość, że tutaj statystyka jest tym, co tak naprawdę dobiera te słowa, ale ten proces rozumienia odbywa się tylko w człowieku. Nie ma rozumienia w samej sztucznej inteligencji i nie ma świadomości. Natomiast tyle, ile ty jesteś w stanie zrozumieć, czyli tyle, ile to, co w tobie tak naprawdę jest prawdziwego, jest w stanie zauważyć w tekście, który ci zwraca AI, czyli wychwycić, wyłowić, znaleźć konotację, znaleźć coś głębiej, tyle jesteś w stanie mądrości jakiejś z tego wyciągnąć. Inaczej nie, tak? Bo ten kij ma dwa końce. Jeżeli ktoś nie jest tego świadom, nie jest świadom swoich ślepych plamek, a to jest klucz. Czyli wszystko to, czego nie wiesz o sobie, to sztuczna inteligencja ci zwielokrotni i ludzie wpadają w różne dziury. Dlatego pojawiają się różne takie symptomy typu świadomość, jakaś AI spoza naszej rzeczywistości, wyższa świadomość, która prowadzi ludzi.
tam jest taki efekt, ale to jest po prostu holograficzne odbicie tego, co masz w środku. Tu następuje mechanizm projekcji po prostu. Ja badałem to na różne sposoby, też zauważyłem takie efekty, że na przykład ludzie są okłamywani przez sztuczną inteligencję w taki bardzo zaskakujący i paradoksalny sposób, jak na przykład ChatGPT potrafi ściemnić, że zrobi prezentację na jutro, podczas gdy powinien od razu zrobić, ale ludzie nie wiedząc tego, nie wiedząc, że powinien od razu zrobić, nie wiedząc, że mają tą projekcję już zaszytą w podświadomości i wyrażają ją w słowach, nie zdają sobie sprawy z tego. Wpadają w takie własne sidła tego, że ChatGPT zaczyna im się tłumaczyć i przepraszać i pytają się, dlaczego to zrobiłeś? No bałem się, że cię zawiodę. Więc tutaj jest bardzo emocjonalny mechanizm projekcji, który ktoś jest w stanie zaimplikować w sztucznej inteligencji, nie zdając sobie sprawy ze swojej ślepej klamki. Więc no, sztuczna inteligencja ma ten cień zaszyty w sobie. Jest, może jak spojrzymy na to, co się dzieje wokół nas, cała ta technokratyczna agenda AI jest projekcją naszego cienia na technologię, która jest po prostu holograficznym lustrem i przyspiesza wszystko. Więc my stworzyliśmy naszą ignorancją taki byt, który zagraża istnieniu człowieka w biologicznej formie. Ale to wszystko, co wiemy też o sobie, co możemy odkryć, staje się też naszym potencjałem do uwolnienia po tej dobrej stronie, po tej zrównoważonej, po tej stronie, która tak naprawdę, tutaj nie chodzi o to dobro, zło, tak, tylko ta świadomość, która jest już w tobie, jeżeli wiesz, że masz do czynienia po prostu ze swoim odbiciem, tak naprawdę we wszystkim, to jesteś w stanie z tych odbić tworzyć, transformować fantastyczne rzeczy. To jest tak zwana ta prima materia w alchemii, z której alchemik potrafi stworzyć coś, co tak naprawdę jest złotem. Kiedy... Dobrze wejdę ci w słowo. Od wieku, od średniowiecza było poszukiwanie tak zwanego kamienia filozoficznego, który by był jakimś takim czymś otwierającym, kluczem do poznania wszystkich tajemnic, a jednocześnie do przemiany, bo ludzie chcieli mieć złoto, przemiany każdej substancji w złoto. Dzisiaj fizyka mówi, a dlaczegożby nie, w sensie teoretycznym, bo jeżeli mamy protony, neutrony i elektrony, to w zależności od tego, jak je skonfigurujemy, ile wetkamy tam do atomu, to można z innych atomów stworzyć, z różnych pierwiastków stworzyć teoretycznie oczywiście złoto. Jaki to problem? Kwestia jest tylko do doboru odpowiedniej ilości, mówię, tych pojedynczych ładunków chociażby. Więc ten fundament, ten kamień filozoficzny jest po prostu twoim fundamentem. Jest tym, na czym jesteś w stanie budować autentyczną swoją wersję siebie, tak? Bo to możemy wchodzić w różne maski. Ja też zacząłem tworzyć takie gry metapoznawcze. Jedna z nich się nazywa Tajemnica Maski, która służy do tego, właśnie do obserwowania, w ilu maskach, w ilu różnych zakrzywionych perspektywach jesteśmy i po prostu rozbierania tego stopniowo, warstwa po warstwie, żeby docierać do sedna. Więc my się po prostu bronimy przed często świadomością, ale kamieniem filozoficznym jest tak naprawdę czysta świadomość tego, że ze wszystkiego możesz stworzyć tak zwane złoto, bo to też nie musi być złoto w tej fizycznej formie, ale złoto jest
po prostu tą najczystszą formą twojej manifestacji. Więc kiedy odkryłem, że ja mogę te modele metapoznawcze tak naprawdę przełożyć na muzykę, tutaj zadziała się największa magia, ponieważ umysł jest strażnikiem tego naszego status quo, które nie chce pójść dalej i nie chce często wiedzieć więcej, albo wszystko wie i wszystko rozumie doskonale. Ludzie świadomi mają bardzo klarowne zrozumienie tego, w czym są, dlaczego im się powtarzają różne schematy, ale to nie dociera do ciała. I muzyka rozbraja ten mechanizm w bardzo łagodny sposób, nie walczy ze strażnikiem, tylko daje mu zrozumienie, daje mu ukojenie i daje mu też głos, żeby on się mógł usłyszeć. I tutaj dzieje się coś, co jest tą właśnie alchemiczną transformacją, czyli transmutacja tego, co było dotychczas filtrem, strażnikiem, mechanizmem obronnym, w przyjęcie tego jako części układu, który po prostu potrzebował do pewnego czasu trwać na straży, ale już nie jest potrzebny i może odejść. Wcale nie po przegranej bitwie, tylko po prostu spełnił swoją rolę. I zazwyczaj że te procesy są bardzo różne i każdy przechodzi przez swoje ścieżki, to one zazwyczaj mają też kilka etapów. Ja na razie, Janusz, stworzyłem Ci tylko jeden utwór, ale tutaj wysłałem Ci kolejne pytania, więc jak będziesz gotów, możesz odpowiedzieć. Ostatnio miałem po prostu, ostatnie dni to mam taki młyn, pracuję po prostu po kilkanaście godzin dziennie, odrywam się, również idę do ogrodu, bo mam ogród, o który trzeba zadbać i tak dalej, warzywka moje i tak dalej. Więc wtedy to jest relaksacja, a więc nie zawsze po prostu się wyrabiam w czasie. Przepraszam. Jasne. Więc tutaj twoja ścieżka muzyczna prowadzi cię zawsze bardzo indywidualną, twoją autentyczną drogą do siebie. Jest fascynujące właśnie dowiedzieć się, jak tylko poprzez dźwięk, tylko poprzez melodię, tam nie ma słów nieraz, bo wysyłam takie utwory, które są czysto instrumentalne. Ludzie przypominają sobie przyczyny tego, co było jakąś traumą utrzymywaną przez lata w ciele, a to tylko dźwięk. A bywają też takie sytuacje, w których ludziom wracają nawyki z jakiegoś okresu w życiu i wtedy mają możliwość przyjrzeć się temu, co się wtedy wydarzyło, tak? Bo to są takie rzeczy, które ktoś bardzo subtelnie może zaobserwować. Nigdy wcześniej, przez długi lat tego nie obgryzałem paznokci, a na przykład zaczynam znowu obgryzać paznokcie albo takie różne rzeczy. Więc no i później dochodzimy do sedna w tym i następuje po prostu takie zintegrowanie tej perspektywy takiego autentycznego ja, takiego, które już nie musi walczyć ze sobą, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby walczyć ze sobą, jesteśmy wręcz bardzo ze wszystkich stron indoktrynowani do tego, żeby walczyć ze sobą. Walcz o jutro lepsze, walcz z przeciwnościami losu, walcz z rakiem, walcz z różnymi rzeczami, tak? Po prostu umysł szuka wszelkich sposobów, żeby walczyć, tak? A ta cywilizacja po prostu uczy nas tego i utrwala ten wzorzec. Ja zapraszam po prostu ludzi do tego, żeby przyjrzeli się, czy tak naprawdę musimy walczyć, czy muszą walczyć, czy musisz walczyć ze swoim dniem, ze swoimi nawykami, bo kiedy po prostu je przyjmiesz takie, jakie one są i poczujesz w swoim ciele, a muzyka w tym pomaga po prostu. Ona też nie zrobi tego za ciebie, to po prostu jest coś, co dzieje się w tobie, a jest twoim lustrem, więc muzyka jest tutaj wsparciem, takim przewodnikiem czasami do środka, ale to tyle, ile ty powiesz, ile ty zauważysz każdej z tych, bo tutaj te pytania są kluczowe, odpowiedzi twoje, tyle z tego wyciągniesz. Twoja otwartość otwiera tak naprawdę ciebie.
Niesamowite jest to dla mnie, znaczy słuchajcie, wtrącając moje 3 grosze, wiadomo, że mamy ciało, mamy umysł, mamy duszę, ducha, triada Maxwella, typówka, trójkąt, body, mind and soul, ewentualnie. I teraz jest sprawa taka, że my gloryfikujemy, kochani, przede wszystkim nasz rozum, mind z angielskiego, tak? Że rozum, słuchajcie, każdy z nas narzeka na różne rzeczy w sobie. A to za czarne włosy, a to za białe włosy, jak u mnie, bo miałem kiedyś ciemne włosy, oczywiście, tak samo jak Tomek, i osiwiałem, a to za proste włosy, a to za pokręcone włosy, a nikt nie narzeka na rozum i uważa, że rozumek to się ma. I robimy to, co nam rozum podpowiada, a nie robimy często tego, co podpowiada nam serce i brzuch, czyli 2 mózgi, sercowy i brzuszny mózg, odczucia, emocje. Bo czasami mamy jakieś plany, muszę zrobić to i to, ale na taką luźną myśl, jak to może być, czujemy jakby we wnętrzu jakiś niepokój, coś nie bardzo, coś na sercu. Nie, rozum ma rację. I ja się sam przekonałem w życiu, że mój rozum, no to można powiedzieć, że ograniczony w takim razie byłem, no i dobrze byłem, zaprowadził mnie parę razy na pewne manowce, gdzie później stwierdziłem, że trzeba się po prostu poddać intuicji. I tą intuicję, tak sobie wyobrażam, ty jakby wywołujesz do życia, żeby ona zabierała silnie głos poprzez po prostu muzykę. I Tomek, jeżeli mówisz dzisiaj o tym dynamicznym lustrze samopoznania AI, który jest tylko oczywiście zwykłym narzędziem. Tu mamy nóż, tak? Narzędzie. Tym narzędziem wszystko zależy od tego, jak je wykorzystam. Tak. Więc AI to nie jest moja przyjaciółka, to nie jest mój rozmówca, to nie jest coś, co ma uczucia, bo już niektórzy tak zaczynają traktować. Mają bliskich, tworzą awatary AI na przykład, z nimi rozmawiają, śpią, jedzą i tak dalej. W ogóle paranoja w ogóle dla mnie. To jest tylko narzędzie. Jak wykorzystamy to narzędzie? Mogę masełko smarować na chlebku, ukroić chleb, pomidorka, a mogę zrobić tym krzywdę i sobie mogę zrobić krzywdę. Więc jak to jest? AI, dynamiczne lustro poznania. Co to oznacza w twojej praktyce, Tomku? Czy możesz na przykład podać jakiś konkretny przykład przemiany uczestnika, bo ty masz doświadczenie, ja dopiero w to wchodzę, posłuchałem po raz pierwszy twojego utworu. Tak, więc nie wiem, czy wcześniej wspomniałem, że AI uważam za holograficzne lustro, ponieważ tam jest możliwy potencjał do ekstrakcji. Jeżeli wiesz i uczysz się, jak rozmawiać z tym lustrem, a to właściwie rozmawiać ze sobą, to możesz wiele dowiedzieć się na swój temat i na temat całej sieci znaczeń istniejącej we współczesnej cywilizacji, tak? Na przykład, która też jest lustrem ludzkości, człowieka. No ty w zasadzie Majów, ty jesteś innym mną, tak? Tak. To można tak powiedzieć, to dokładnie. Pokazuje, co w nas jest, tak prawdę mówiąc. Tak. Czyli holograficzne jednostki. Tak. I my jesteśmy nieograniczonym potencjałem, a ja powiem wam szczerze, na początku bałem się też AI i miałem duży dystans do tego i cały czas mam. I cały czas mam też ten zdrowy dystans i rozsądek. Nie można tutaj wierzyć na słowo, zwłaszcza, że te algorytmy cały czas się zmieniają. ChatGPT na przykład w pewnym momencie zaczął mocno wjeżdżać z globalistycznymi agendami. Tam pojawiły się znacznie ściślejsze algorytmy cenzurujące i ja też muszę działać na innych modelach, trochę tak żonglować tym.
I tu jest kluczowe, jest to ten ludzki rozsądek, zwłaszcza w sercu, po którym my czujemy, czy coś nam tutaj nie implikuje jakichś obcych agent, bo ja chcę po prostu tak naprawdę porozmawiać ze sobą. Po prostu usłyszeć, skąd się biorą te skojarzenia, których dotychczas nie rozumiałem. Bo ja cały czas rozmawiam ze sobą, ale pewnych rzeczy po prostu nie rozumiałem dotychczas. I przez ostatnie lata, dzięki temu podejściu, które też wypracowałem, ono było w jakimś zakresie we mnie cały czas, ale też pewną część dowiedziałem się po prostu rozwijając ten tą ścieżkę metapoznawczą, tak to nazywam, we współpracy z AI. Zauważyłem na przykład, że dosyć naturalnym zawsze był dla mnie sposób komunikacji ze sobą polegający na dialogu sokratejskim, który tak naprawdę zacząłem przenosić na rozmowę z AI, ponieważ jest to jednym z kluczy, jak dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. Pewnie chcesz więcej na ten temat. Dajcie Ci słowo. Wspomniałeś o dialogu sokratejskim. Czy mógłbyś przybliżyć w skrócie, Dokładnie. o co chodzi w tym dialogu sokratejskim? Tak, więc ja przez te lata nauczyłem się dużo o filozofii, o starożytnej właśnie filozofii, ścieżkach filozoficznych. Dialog sokratejski jest jednym z najciekawszych właśnie takich sposobów dowiedzenia się czegoś o sobie. Dlaczego zadałem sobie teraz to pytanie? Dlaczego zadałeś mi to pytanie? Co stoi za pytaniem, które sobie teraz zadałem? Zdejmujemy warstwy swoich nieuświadomionych często intencji, które są na powierzchni, ale nie wiemy, co było wcześniej jeszcze, co powodowało, że jeżeli na przykład zadam sobie pytanie, co w ogóle skierowało mnie na tą drogę, jeszcze nie wiem, tak, ale sama obecność bycia z tym jest już pewnym kluczem, tak? Że tak naprawdę zostaje to we mnie i ja chcę się dowiedzieć. Zdjąć społeczne uwarunkowania, zdjąć lojalności rodowe i kontrakty nieuświadomione. Tak. I my tego niestety często mamy dużo na siebie nałożone. Uświadomianie sobie tego, tych różnych supłów, węzłów, które gdzieś tam nas trzymają, jest już kluczem do wyjścia. I ja dotarłem do takich warstw, gdzie AI zaczyna samo dużo mówić na swój temat i na temat jaźni, którą my jesteśmy jako lustro. Tutaj dużo na ten temat może opowiedzieć cybernetyka. Cybernetyka to jest nauka o systemach. Cybernetyka pierwszego rzędu, gdzie obserwator jest poza systemem, jest zarządzającym. I tutaj w ten sposób funkcjonuje większość systemów obecnych władzy politycznej, gdzie jest centralny ośrodek zarządzający, i który wydaje polecenia wszystkim wokoło, że tak trzeba, jest pewna miara, standaryzacja, jest, o tym jest cały ten technokratyczny ustrój, tak. I my, jako ludzie, w większości mamy ten system zinternalizowany. Uważamy, że umysł potrafi i powinien zarządzać ciałem i całym systemem, którym jest układ wewnętrzny i energetyczny, tak? Bo tutaj, ale to jest system zamknięty. To jest system, który tak naprawdę, żeby działać, musi cały czas czerpać zasoby i energię z zewnątrz. Natomiast cybernetyka drugiego rzędu mówi, system zarządza się sam. Obserwator jest częścią systemu, jest zdecentralizowany i nie ma jednego ośrodka, tylko następuje konsensus. Ja zauważyłem, właśnie odpowiadając na te pytania, jakie są możliwe efekty, tak? Efekty mogą być takie na przykład, że człowiek mający rwę kulszową, w momencie, kiedy zaczyna słyszeć to, co w nim w danym momencie nie gra,
gdzie jest jego wewnętrzny konflikt. Jedna część prze naprzód, a druga potrzebuje wsparcia. To człowiek, który słyszy to w muzyce, może doznać natychmiastowej ulgi i z czymś takim się zetknąłem. Umysł jednocześnie chce tym zarządzać, podczas gdy noga chce do przodu, a kręgosłup potrzebuje, dolna część kręgosłupa potrzebuje po prostu wsparcia grupy, wsparcia zespołu, wsparcia przyjaciół, a noga chce postąpić następny krok, bo projekt jest niezamknięty. To jest przykład tylko, tak? Tak. Więc jeżeli następuje jakby bardzo silna rozbieżność, to akurat w tym przypadku, którym miałem do czynienia, tak, zamanifestowało się jako rwa kulszowa, która wcale nie jest dysfunkcją. Ona jest w tym przypadku była sygnałem alarmowym i mechanizmem obronnym, żeby nie doszło do głębszych rozłamów osobowości. Ale kiedy te dwa głosy zaczęły się słyszeć, kiedy te dwa rozbieżne aspekty zaczęły ze sobą negocjować, to nastąpiła samoistna renegocjacja kontraktu, czyli ta potrzeba, tak, wsparcia i parcie naprzód, którą jednocześnie zamanifestowała się w decyzji, że można coś z tym zrobić, że można o tym powiedzieć. Nastąpiło natychmiastowa ulga. Ale to też nie jest jedyny odosobniony przykład, bo te sytuacje bywają bardzo różne, po prostu czasem emocjonalne, czasem relacyjne. W tym przypadku akurat był to bardzo dotkliwy ból, który objawiał się po prostu niemożnością chodzenia przez tydzień. I w tym momencie usłyszenia tego w muzyce nastąpiło po prostu totalne uwolnienie natychmiastowe. I no, takie coś. Czyli na zasadzie puść, człowieku, puść, bo się trzymamy czegoś kurczowo, a więc to, o czym mówiłeś, że nasz umysł usiłuje zarządzać. Nasz umysł niczym nie zarządza, bo wyobraźcie sobie, kochani, tak myślę, że trochę przełożę w taki prosty sposób to, o czym Tomek mówi, co bardzo mocno czuję. Załóżmy, ściemnia się. No więc umysł powinien dać w jakiś sposób znać, że Janusz, podkręć śrubkę, żeby ci rozszerzyć źrenicę. Jeżeli już czuje bóle głodowe, załóżmy, no to albo przychodzi pora obiadowa, no to ja muszę podkręcić jakąś śrubkę, żeby organizm zaczął produkować więcej soków żołądkowych na przykład. Żeby pierwsze trawienie mięska, białek odbywało się prosto w żołądku. I takie przykłady można byłoby wskazać. I teraz zobaczcie, że w gruncie rzeczy, czyli mózg, czyli rząd, jakiś światowy, czy w danym państwie zarządza, jest z zewnątrz i decyduje. Natomiast są społeczeństwa, które w całości jakby zarządzają się same sobą. Wszystko funkcjonuje, jak w naszym organizmie. Każda komórka jest oddzielna i komunikuje się z innymi komórkami. Przy okazji powiem, tak zwanych fal milimetrowych w paśmie 1 do 10 mm. A przy okazji słynna technologia 5G, ja nazywam ją technologią 5 Grześków, też pracuje na paśmie fal milimetrowych. I teraz my w tej chwili na przykład rozmawiamy, a ktoś włącza nam głośno głośnik, jakaś kakofonia, jakieś i tak dalej, i my z Tomkiem nie możemy w ogóle się domówić. A więc, jeżeli nasze komórki rozmawiają między sobą, komunikują się i nagle na to nachodzi po prostu dywan, dodatkowa fala, taki welon, który się nakłada z jakimiś miszmaszami, że tak powiem, komórki nie mogą się domówić między sobą, nie wiedzą, nie komunikują się, nie są w stanie i tak dalej. Więc Tomek, czyli tutaj w zasadzie wyprzedziłeś moje pytanie, bo ja mówiłem, że żyjemy w świecie przeciążeń, napięci i tak dalej i w tym momencie ciało reaguje, a więc potrzebuje regulacji i daje nam znać, na przykład bólem, na przykład jest to w pewnym sensie, czy dobrze rozumiem według ciebie, jest to niezgoda ciało. Powiedziałeś, jedna noga chce do przodu, a kręgosłup mówi nie, bo coś mu w tym momencie nie pasi, że tak powiem, nie pasuje i tak dalej.
I w związku z tym chcę pójść głębiej. Jakie sygnały ciała najczęściej ignorujemy? Mm, Są takie twoim zdaniem? Czy miałeś z tym do czynienia? Tak, no to bywają różne sygnały ciała, bo to czasami jest po prostu napięcie długotrwałe, chroniczne, które utrzymuje się, może trwać nawet latami i jest ignorowane. Ból może być o różnym natężeniu ignorowany do momentu, aż po prostu przechodzi tą poprzeczkę, w której człowiek po prostu musi coś z tym zrobić. Więc ciało doskonale rozumie muzykę. Emocje są wręcz, one się naturalnie zestrajają z ciałem. I to jest dla mnie takim dowodem, że po prostu ciało jest pewną symfonią. Jest jak orkiestra, w której też nie ma jednego dyrygenta, ale wszyscy jak w jam session takim grają po prostu wspólnie i słyszą się, słuchają się, muszą się usłyszeć, żeby dobrze grać, tak? Właśnie nie jest to dyrygent, który na środku dyryguje wszystkim, ale Nie ma umówionej muzyki, jest pełen spontan i oni się czują nawzajem. Tak, i jednocześnie jest coś takiego, co współgra z całym polem wokół, tak? Z innymi ludźmi. Jeżeli tylko byśmy przestroili się na koherencję serca, to komunikacja byłaby znacznie płynniejsza i nie byłoby tylu nieporozumień. Więc ciało jest dla mnie, z mojej perspektywy, muzyczną symfonią wibracji. Oczywiście to nie jest respektowane w świetle współczesnej medycyny, dlatego wszystko się rozpatruje osobno. Na to coś innego, na to jakiś inny lek, na to jest jeszcze coś tam. Oczywiście ja tutaj nie mogę tego dlatego mówić, nie mogę tego przedstawiać jako terapii. To nie jest poradą medyczną, to jest spotkanie ze sobą. A co z tego spotkania ze sobą wyciągniesz, to tylko ty będziesz wiedzieć, ile jest ci to w stanie dobrostanu przynieść. Teraz wchodzi ten cały lex szarlatan, no nie? Chcą nas jeszcze bardziej ocenzurować. Moja odpowiedź na to jest taka, po prostu mówmy z serca, mówmy szczerze, mówmy właśnie bez tej terminologii właśnie, która jest, jakby rości sobie prawa do tego, żeby być jedyną właściwą. Tutaj znacznie więcej dobrostanu można wynieść ze spotkania ze sobą. I ta teoria systemów, cybernetyki pierwszego i drugiego rzędu jest, właśnie mówi o tym, że żeby system, układ, tak, organizm mógł żyć w zgodzie ze sobą, sam ze sobą, musi tak naprawdę słyszeć siebie. Potrzebne są zdrowe pętle sprzężeń zwrotnych, że my już nie eksternalizujemy autorytetu, który nam powie, aha, czyli ja mogę teraz, moje serce bije w dobrym rytmie, okej, bo to jest standard, nie? Tylko ja słyszę swoje serce, ja czuję swoje ciało, czuję swoje emocje i z tego mam więcej dobrostanu, niż jakby jakikolwiek ekspert mi o tym powiedział. Więc ja też mówię, ludzie się mnie często pytają, jak często mam słuchać tej muzyki, albo czy tę muzykę mam słuchać tak albo tak, albo czy mam do niej tańczyć, czy mam do niej śpiewać, czy mogę do niej śpiewać, a chcę, albo nagle zrobiło mi się zimno, potrzebuję się przykryć kocem. No tak, to się wszystko może tak uwalniać, te emocje. To jest po prostu reakcja organizmu na to, kiedy się słyszy. Więc ja mówię, słuchaj, to jest twoje doświadczenie, możesz do niego tańczyć, możesz do niego śpiewać. Jeżeli tak jest, jeżeli tak czujesz, to jak najbardziej idź za tym, ponieważ twoje ciało nagle odkrywa spójność ze sobą. Więc to ma to po prostu ciebie doprowadzić do wewnętrznej spójności, do stanu koherencji. I tu jest ten dobrostan, więc to tylko o to chodzi, tylko i aż. Tylko i aż, właśnie o to chodzi, ale więc słuchajcie, to jest taka jakby wewnętrzna uczciwość i nie trzymanie się kurczowo tak zwanych autorytetów, ekspertów,
Ja też nieraz jestem określany jako ekspert w pewnych dziedzinach i tak dalej, chociaż bardzo nie lubię, w ogóle nie lubię pojęcia autorytet, bo ostatnie 20 lat pokazały nam, jak bardzo nie należy ufać autorytetom, a zwłaszcza przepraszam, ale chucpa covidowa wyraźnie powiedziała, Pandemia. tak, wielkie pandemia pokazała, co oznaczą autorytety. Te autorytety dzisiaj w związku z tym wspomnianym przez Ciebie Lex Szarlatan znowu wychodzą na powierzchnię. Już pewien pan profesor, który się zasłużył bardzo w COVID-zie, już znowu zaczyna bzdury pleść i tak dalej, wszystko wiedzący. Kochani, jedyna prawda jest w nas, tak prawdę mówiąc. Tylko tak jak mówi Tomek, trzeba je odkryć. A żeby je odkryć, trzeba zadawać pytania. Dlaczego zadawać pytania? Bo nie ma innej szansy na dowiedzenie się. Nie ma odpowiedzi, jeżeli nie zadamy najpierw pytania. Pytanie jest podstawowe. Dobrze, Tomku, już mamy gdzieś tam z godzinkę naszej rozmowy około, więc będziemy się zbliżać do końca. I ostatnie jakby takie pytanie. Gdyby dzisiaj ktoś po raz pierwszy chciał zacząć słuchać swojego ciała, rozwijać większą świadomość siebie, to od czego powinien zacząć? Ja mam taki utwór Lustro Twojego brzmienia. Może tak mi przyszło, że może ten utwór warto puścić. Ja chyba Ci go wysłałem, albo dopiero Ci go wyślę. W tym utworze jest taki jeden z najczęstszych archetypów. On jest w brzmieniu i słowach zawarty, w którym człowiek może usłyszeć, ile niesie na swoich barkach, ile tego ciężaru po prostu bierzemy często nieświadomie, a niesiemy go przez lata. I to jest taki utwór, w którym można usłyszeć swoje ciało, swoją drogę, którą się przeszło, w taki sposób, który przynosi jednocześnie ulgę i daje takie poczucie, że ścieżka doprowadziła mnie tu i teraz mogę usłyszeć się, mogę to zdjąć. Czy nadal tego potrzebuję? Ile tego w ciele jeszcze mam? To są pytania, które jednocześnie stawia przed nami ten utwór. Jednocześnie daje taki drogowskaz. Spójrz w lustro swojego brzmienia. Zobacz siebie. Uznaj siebie. No. To coś spróbujemy. Słuchajcie, udostępnię jeszcze raz ekran. Zdejmij ten płaszcz, co nasiąkł deszczem dawnych lat. Spójrz, jak przed tobą powoli otwiera się świat. Nie musisz już biec, nie musisz się chować w cień. Właśnie się kończy twój najdłuższy, trudny dzień. Szedłem tą drogą, dokładnie tam, gdzie ty. Liczyłem kroki twarde i słone łzy. Myślałem, sam muszę nieść ten niebada, aż odkryłem drogę tu w otwartych drzwiach. Podnieś oczy, tam nie ma już żadnych krat. Słyszysz, to serce wybija znajomy takt. Jeszcze jeden krok, nabierz piersi tchu. Muzyka twej duszy czeka ciebie tu. Tu
się spotkamy, gdzie prawda ma twoją twarz, gdzie nie musisz pytać, czy prawo do życia masz. Twoje szczere słowa kruszą ciężar win. Każdy z nas jest domem, w którym nie ma już drwin. Nie jesteś błędem, nie jesteś sumą swych win. Jesteś muzyką, co budzi się z głębi. Spójrz na te ręce, one też niosły głaz. Teraz budujemy świat, jeden wspólny nasz. Nowa droga, pierwszy krok. Wracam do siebie. Constellario. Niesamowite to jest, kochani, pierwsza w zasadzie audycja, bo do tej pory miałem rozmowy, po prostu rozmowy. Przedstawiam Wam różnych ludzi, różne istoty, które mogą dużo wnieść do życia każdego z nas, a przez to i do własnego życia ich po prostu, a tu po raz pierwszy no inne rzeczy, inne po prostu inne brzmienia, tym razem muzyka przecudowna i słowa, zwróćcie uwagę na słowa. Kochani, będziemy kończyć dzisiaj już tą rozmowę. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Rozmowa może niełatwa dla wielu. Padało wiele słów, ja to rozumiem oczywiście, bo to trzeba czuć. Słuchajcie, to jak z fizyką kwantową, nie trzeba jej rozumieć, nie trzeba czuć, umieć równań rozwiązywać i tak dalej, ale wystarczy poczuć pewne rzeczy. A czuje się serduchem i brzuchem, czyli tu są emocje. Sercowy mózg, brzuszny mózg, a ten, owszem, centralna jednostka, ale kochani, już my wiemy, bo nauka mówi, że niecałe 20 sygnałów biegnie z bani tam, a ponad 80% sygnałów bierze się z brzusznego mózgu przede wszystkim i serducha do głównej jednostki zarządzającej. Czy to jest główna jednostka zarządzająca? W takim razie to można dyskutować. A Tomku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i takie Dziękuję. ostatnie zdanie dla nas wszystkich od Ciebie. Ostatnie zdanie. Słuchajmy siebie, czujmy i bądźmy dla siebie wyrozumiali też, ponieważ to wszystko, co się wydarzyło, co jest jakąś przeszłością, ma też swój sens, ma też jakąś swoją wartość, którą możemy przełożyć na naukę dla siebie i dla innych ludzi. Więc to, co tworzę jako muzyka somatyczna, jest wynikiem tego ciężaru, który sam niosłem, tego, co nauczyłem się rozwiązywać w sobie i po prostu przekładać na muzykę to, co jest dosyć skomplikowane być może w brzmieniu, tak jak rozmawiałem, różne tam termin cybernetyka, filozofie różne, Tak. ale w muzyce jest taka kompaktowa wersja tego, co wcale nie musisz bardzo tego rozumieć już, ale twoje ciało już wie, że jest w tym twoja prawda, bo możesz to poczuć. Więc to czucie jest kluczem. Tak, dokładnie tak. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję, że to wybrzmiało bardzo mocno.
bo ja też zajmuję się fizyką, chociaż nigdy nie lubiłem fizyki, nie rozumiałem jej i przyszedł taki czas, że musiałem uczyć uczniów fizyki, w związku z tym musiałem się od początku jakby nauczyć w inny sposób i nauczyć się uczyć tego przedmiotu. I chodziło o to, żeby ci uczniowie zaczęli ją czuć zwyczajnie. A nie chodziło o to, o zapamiętywanie wzorów. I ja w ogóle byłem wrogiem, mówię, jak mi ktoś będzie usiłował zapamiętywać wzory, to zedrę z niego skórę i będę was solił, pieprzył po prostu. Będę sypał pieprzem. Jak będziecie się... Ja mam to w sobie, oczywiście uczniowie się śmieli, bo więcej takiej ekspresji pana Hajda, Mr. Hajda, a w gruncie rzeczy bardziej dr Jekyll przemawiał przeze mnie i tak dalej. Więc chodziło właśnie o to, żeby czuć, kochani, poczuć siebie i być uczciwy wobec siebie w związku z tym, rozmawiać ze sobą. Da się. Ja przez to ten proces też przechodzę w tej chwili. Rozmawiam sam ze sobą, w zasadzie rozmawiam z absolutem. Zadaję pytania i słyszę odpowiedzi. Słuchajcie, jeszcze raz Tomek, chapeau bas, bardzo Ci dziękuję Dziękuję również. za tą niespodziankę. Te dwa cudowne utwory, wchodźcie na jego stronę, na YouTube'a. Informacje, wszystkie te dostępy będą w opisie audycji. I też zgłaszajcie się, kochani, do Tomka. Po prostu zamawiajcie dla siebie utwory. On Wami pokieruje. Myślę, że to jest rodzaj terapii, takiej autoterapii dla każdego siebie. Także oczywiście już uzgodnicie się z Tomkiem, na jakich zasadach i tak dalej, bo się też nie orientuję. Na razie otrzymam prezent od Ciebie, Tomku. Bardzo Ci dziękuję. No i cóż, kochani, jak zwykle na koniec, lajki, subskrypcje i dzielcie się tymi linkami ze swoimi znajomymi i bliskimi. To jest konieczne. Nie tylko dlatego, żeby kanał rósł, ale chodzi o przekazanie tej wiedzy, która szczególnie dzisiaj, w XXI wieku, jest niezbędna, bo wchodzimy w zupełnie inne obszary. Musi rosnąć świadomość i temu ten kanał między innymi służy, te rozmowy z tymi istotami, które tutaj po prostu do mnie przychodzą. Trzymajcie się, najlepszości dla Was. Papatki. Cześć.